Mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy już na poziomie bazowym osiągają wyższy status społeczno-ekonomiczny niż ich rodzice na przykład. Mówimy o społeczeństwie skrajnych indywidualistów, ludzi, którzy są skoncentrowani, skupieni na sobie samych. Przemoc i agresja w internecie jest czynnikiem bardziej dalekosiężnym, jeżeli chodzi o wpływ na próby samobójcze, niż przemoc realna w grupie rówieśniczej. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Jestem tu jeszcze. Jest to projekt realizowany w ramach kampanii edukacyjnej przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika na zlecenie Ministra Nauki. Jest to przestrzeń, w której przyglądamy się bliżej zjawisku suicydologii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. To temat trudny, ale konieczny do podjęcia, ponieważ za każdą liczbą w statystykach jest historia człowieka, któremu nie udało się pomóc. W dzisiejszym odcinku gościmy doktora Marcina Zarzyckiego, socjologa i psychologa, który na co dzień bada zjawiska socjologiczne, w tym zachowania autodestrukcyjne. Panie doktorze, dziękujemy, że jest Pan dzisiaj z nami. A ja dziękuję pięknie za zaproszenie. Proszę nam powiedzieć, jakich wniosków dostarcza raport, nad którym zespół badawczy pracował w zeszłym roku? Czy skala zjawiska jest większa niż nam się wydaje? I czy jest to zjawisko bardziej zatrważające niż podają statystyki? Wydaje mi się, że tak. Proszę też zauważyć, że to badanie było bardzo złożonym, skomplikowanym, wielowymiarowym badaniem związanym z analizą danych zastanych, z analizą raportów, także tych oczywiście Komendy Głównej Policji, także statystyki publicznej, Głównego Urzędu Statystycznego, także tych związanych ze Światową Organizacją Zdrowia i innych autorskich. Natomiast to, co cenne, to to, że w badaniu objęliśmy pomiarem i ilościowym, i statystycznym, reprezentatywnym całkowicie, ale także i jakościowym. Były to zogniskowane wywiady grupowe typu Focus. Te kategorie zawodów i adeptów tych kategorii zawodów, którzy w przyszłości powinni mieć największe kwalifikacje związane z umiejętnością rozpoznawania symptomów presuicydologicznych, czyli takich symptomów, które pozwolą uprzedzić fakt, uprzedzić zamach samobójczy. Stąd ten trud badawczy. Natomiast odpowiadając bezpośrednio na Pani pytanie, oczywiście, że my dostrzegamy wzrost, progres, jeżeli chodzi o wszystkie wskaźniki zachowań samobójczych, a szczególnie w zbiorowości młodzieży. Ogólnie sama skala w sensie globalnym zgonów związanych z samobójstwem według Światowej Organizacji Zdrowia to jest około 700 000 ludzi, śmierci, zgonów rocznie. Jeżeli chodzi o Polskę, ten wskaźnik, który mierzony jest w referencji do 100 000 obywateli, mieszkańców, wynosi 5,3. Odpowiadając na pytanie, czy to jest wysoki wskaźnik, nawet gdyby on wynosił oczywiście 0,3, byłby już wysokim, bo to śmierci, które można uniknąć i są to śmierci wynikające z głębokiej nerwicy endogennej, używając sformułowania Wiktora Frankla, czyli poczucia braku sensu życia, zderzenia się z sytuacją krytyczną, z którą wydaje się, że nie można sobie poradzić. Oczywiście są kraje, w ramach których te wskaźniki są daleko wyższe. Proszę dostrzec, że Islandia, kraj, w którym mieszka nie więcej niż 400 000 mieszkańców, to jest kraj, który posiada wskaźnik samobójstw na 100 000 mieszkańców na poziomie 18,9. Te wskaźniki są bardzo wysokie, na przykład w Rosji, w Kazachstanie, w Uzbekistanie. W Rosji to jest powyżej 14, 14,1 dokładnie. Z kolei na Litwie, w Finlandii także mamy do czynienia z bardzo wysokimi wskaźnikami, miernikami samobójstw. W Finlandii to jest powyżej 10, na Litwie powyżej 7. Natomiast są też kraje Europy Zachodniej, głównie Europy Południowej. Mam tutaj na myśli na przykład Hiszpanię, na przykład Włochy, na przykład Portugalię, gdzie te wskaźniki są bardzo niskie.
A więc tutaj zawsze rodzi się takie pytanie, co jest przyczyną, co jest tym, co nazywamy predyktorem, czynnikiem wpływu samobójstw w sensie społecznym. Natomiast wracając do Polski, tutaj największym problemem zasięgowym, statystycznym to jest oczywiście zbiorowość młodzieży. Tutaj obserwujemy największy wzrost i w wartościach nominalnych, i odsetkowo liczby samobójstw. Na szczęście nie udanych aktów samobójczych. To akurat spada. Ja tylko pragnę zaznaczyć, że jeszcze w 2010 roku liczba udanych samobójstw w Polsce wynosiła ponad 55%. Obecnie mówimy o skali na poziomie 11,4%. Także proszę dostrzec, że niezależnie od udanych prób samobójczych i oczywiście regresu w tym obszarze, to jednak nasz niepokój powinny wzbudzać takie statystyki, które mówią, że od 2017 do 2023 roku w Polsce w kategorii osób pomiędzy 14 a 24 rokiem życia następuje wzrost liczby samobójstw w sensie nominalnym. To jest wzrost mniej więcej od 848 do poziomu 3854. Jeżeli jeszcze zawęzimy te kohorty demograficzne, te kategorie wieku, na przykład do wieku między 17 a 24 rokiem życia, to dostrzegamy wzrost o 1/3 liczby samobójstw do podstawy ogółem. To jest mniej więcej wzrost na poziomie 500 przypadków. Jeżeli z kolei zawęzimy to do grupy, która jest grupą największego ryzyka, jest grupą, w której absolutnie dostrzegamy największy poziom wzrostu liczby samobójstw, to jest grupa pomiędzy 13 a 18 rokiem życia i tutaj to jest wzrost niebywały. To jest wzrost na poziomie 150%. To właśnie jest wzrost w wartościach nominalnych mniej więcej o 1240 przypadków. I tu właśnie nasuwa mi się kolejne pytanie. Czy możemy mówić o specyficznych trendach dotyczących samobójstw w różnych grupach społecznych? Oczywiście, że tak. Samobójstwa są zróżnicowane w sensie geograficznym, w sensie także i społecznym, w sensie dyferencji wiekowych, zróżnicowań wiekowych, przynależności do grup wiekowych, przynależności do grup społeczno-demograficznych, przynależności do SSE, czyli system i status społeczno-ekonomiczny, ze względu na płeć, na wielkość miejsca zamieszkania. Istnieje bardzo wiele czynników społeczno-demograficznych, które dyferencjują, czyli różnicują nam aspekty samobójstw. No, proszę dostrzec, że na samobójstwa w ogóle możemy spojrzeć z perspektywy albo bardzo indywidualistycznej, psychologicznej, jako rzeczywiście akt, który związany jest z postawieniem siebie w sytuacji skrajnej, w sytuacji bezradności, spowodowanej wieloma czynnikami, ale możemy też spojrzeć w sensie społecznym. Nie bez kozery. Emil Durkheim, jeden z twórców suicydologii, wyróżnił 4 typy samobójstw. Samobójstwa egoistyczne, związane z brakiem integracji społecznej, niejako brakiem więzi społecznej, jednostki, która nie utożsamia się ze środowiskiem społecznym, szerzej ze społeczeństwem. Wyodrębniał także i samobójstwo o charakterze altruistycznym, które było z kolei spowodowane nadmierną integracją ze społeczeństwem, ale też wyróżniał samobójstwo anomiczne, które wydaje się, że w kulturze współczesnej chyba jednak dominuje, a związane jest z funkcjonowaniem w sytuacji poczucia chaosu, braku odniesienia się do jakichś trwałych struktur, także normatywnych,
struktur aksjologicznych. No i oczywiście opisał nam także Emil Durkheim samobójstwa fatalistyczne, chyba w najmniejszym stopniu przez niego rozpoznane. Ale to tylko świadczy o tym, że on podchodził do samobójstw w sensie wielowymiarowym i chciał udowodnić, że to nie jest tylko i wyłącznie doświadczenie psychologiczno-indywidualne, że to jest także doświadczenie społeczne. No bo wszystkim się wydaje, że akt faktycznie samobójczy jest skrajnie indywidualistyczny, jest dowodem bardzo głębokiego bólu, cierpienia, takiego werterowskiego, którego konsekwencją jest poczucie braku sensu życia i niemożności dalszego życia. Natomiast Durkheim chciał udowodnić, że jeżeli jednak samobójstwo ma wymiar społeczny, to znaczy, że taka nauka jak socjologia jest konieczna, jest możliwa, czyli niejako u podstaw, u fundamentu konstytuowania się takiej dyscypliny jak socjologia stoi badania nad samobójstwami, stoi suicydologia. Proszę dostrzec, że Emil Durkheim brał charakterystyczne dla okresu, w którym funkcjonował, czynniki takie jak czynniki na przykład klimatyczne, które wtedy były dosyć popularne. Zresztą w ten sposób próbowano wyjaśnić także i różnego typu mierniki związane z przestępczością, które są różne w różnych społeczeństwach, w różnych narodach. Ale w konsekwencji doszedł do wniosku, że takim czynnikiem bardzo istotnym jest religijność. My współcześnie byśmy powiedzieli, że oczywiście tym czynnikiem jest bardzo istotnym, że w sytuacji krytycznej, granicznej dana osoba albo znajdzie wsparcie w strukturze społecznej, pośród bliskich, ale pośród także i szerszej struktury społecznej, albo tego wsparcia nie znajdzie. No, za czasów Emila Durkheima te czynniki religijne były ściśle związane z więzią w społeczności terytorialnej, w społeczności lokalnej, a ta więź przekuwała się także i na udzielanie pomocy, solidarności, wsparcia właśnie w sytuacjach bardzo, bardzo terminalnych, granicznych. Czy wśród tych kategorii, o których mówił Durkheim, patrząc na zjawisko samobójstw wśród dzieci i młodzieży, możemy wskazać, że w którejś grupie tych motywów znajdują się właśnie szczególnie dzieci i młodzież? Wydaje się, że z perspektywy dosyć już archaicznej, umówmy się, bo takiej z przełomu XIX-XX wieku, to jednak samobójstwa anomiczne w największym stopniu odzwierciedlają te predyktory, te czynniki, które mogą być głównymi czynnikami czy podstawowymi czynnikami samobójstw wśród młodzieży. No, anomia jest zjawiskiem typowo społecznym. Anomia mówi nam o funkcjonowaniu w społeczeństwie, które jest społeczeństwem nie tylko płynnym, nie tylko społeczeństwem słabo ustrukturyzowanym, nie tylko społeczeństwem wyzbytym stałych wartości, norm, ale i punktów odniesienia, ale i autorytetów, że w takim społeczeństwie pełnym chaosu, nieustannej zmiany, dynamiki zmiany, bardzo trudno jest funkcjonować. Bardzo trudno jest budować swoją biografię, bardzo trudno jest konstytuować swoją tożsamość społeczną. Takie społeczeństwo nie udziela młodemu człowiekowi, zwłaszcza w okresie adolescencji, ale w ogóle szerzej, w okresie dojrzewania, w okresie wzrostu emocjonalnego, społecznego. Takie społeczeństwo nie udziela wsparcia. Tacy młodzi ludzie nie mają de facto punktów odniesienia. Nie mają takich fundamentów, na których mogą zbudować siebie, a z kolei presja społeczna jest bardzo wysoka i związana z osiągnięciem sukcesu i zawodowego, i sukcesu osobistego, i usamodzielnienia się. No, wskaźniki gniazdownictwa coraz wyższe w Polsce też nie sprzyjają jednak ani osiągnięciu poczucia dobrostanu społecznego, ani nie usamodzielnienia się. No więc to jest właśnie społeczeństwo, które jest społeczeństwem bardzo płynnym, a jednocześnie opresyjnym. I pomiędzy tymi dwoma zobowiązaniami młody człowiek, funkcjonując, nieustannie próbując jednak sprostać tym wymogom, nie potrafi się odnaleźć
i nie potrafi jednak ukonstytuować się do poziomu pewnej dojrzałości społecznej, także w zakresie osobowości społecznej. To jest oczywiście anomia, to jest oczywiście to, co nazywamy anomią, czyli właśnie funkcjonowaniem w społeczeństwie, które nie dostarcza nawet bazowych kapitałów, nawet nie dostarcza bardzo rudymentarnych, fundamentalnych elementów wsparcia składowych umożliwiających osiągnięcie stanu dojrzałości. I to przypuszczam, że w największym stopniu jest adekwatne, jeżeli chodzi o te badania, analizę Emila Durkheima do kultury współczesnej. W ramach projektu Suicydologia badany był też poziom świadomości społecznej na temat samobójstw. Czy w Polsce jest to wciąż temat tabu, czy jednak potrafimy o tym mówić w sposób rzetelny i odpowiedzialny? Ja bym tak może nie traktował Polski jako kraju specyficznego już pod tym względem, jednak obserwując także i wskaźniki międzynarodowe, ale także i badania międzynarodowe związane z suicydologią, możemy jednak dosyć śmiało, racjonalnie powiedzieć, że to jest temat tabuizowany, to jest temat wywołujący wstyd w różnych kategoriach społecznych, niezależnie od państwowości. A więc w Polsce mówi się w sferze publicznej wiele o samobójstwach. Mówi się o konieczności wyjścia z tego impasu, braku efektywnej edukacji. Świadomie mówię o efektywnej edukacji, bo edukacja jako taka istnieje. W programach kształcenia, jak wykazały nasze badania, zarówno na studiach pielęgniarskich, pedagogicznych, psychologicznych, lekarskich, na kierunkach lekarskich, w programach edukacyjnych, dydaktycznych istnieją przedmioty, istnieją obszary tematyczne związane z suicydologią. Natomiast z jakiejś racji to się nie przekuwa na umiejętności w świecie realnym, na umiejętności rozpoznawania w rzeczywistości, w której potem ci specjaliści kontaktują się ze swoimi podopiecznymi albo pacjentami, aby udzielić im kompetentnej pomocy, albo żeby rozpoznać sytuację, w której ci podopieczni pacjenci się znaleźli, że to jest właśnie ten punkt, to spotkanie, ta interakcja, po przekroczeniu której, po nieuzyskaniu pomocy, może dojść do aktu samobójczego. Z tym mamy ogromny problem i nasze badania to rzeczywiście potwierdziły. Proszę dostrzec, że właśnie badaliśmy środowiska tych młodych ludzi, ale także i doświadczonych nauczycieli, którzy de facto z racji wykonywanego zawodu w największym stopniu powinni dostrzegać, oczywiście niezależnie od rodziców, rodzice są jednak tymi znaczącymi, bliskimi, którzy w największym stopniu powinni, znając jednocześnie swoje dzieci, rozpoznać te kryteria suicydologiczne. Natomiast niezależnie od tego istnieją zawody, które właśnie z racji funkcjonowania w tym systemie edukacyjno-opiekuniczo-zdrowotnym powinny jeszcze w większym stopniu charakteryzować się jeszcze większymi kompetencjami, umiejętnościami, wiedzą, także i doświadczeniem umożliwiającym udzielenie pomocy, a przynajmniej rozpoznanie tego właśnie punktu krytycznego. Badania realizowane przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika pozwoliły nam ustalić, że bardzo efektywne kampanie edukacyjne w tym względzie, nieuniwersalne, ale właśnie kierowane do poszczególnych grup środowiskowo-zawodowych są konieczne, niezbędne, ponieważ sami przedstawiciele tych środowisk anonsowali, że mimo posiadania wiedzy jednocześnie nie potrafią dokonać odpowiedzialnego, rozważnego, niepanicznego
rozpoznania takich sytuacji bardzo trudnych, a jednocześnie sytuacji właśnie, podkreślam, w tym punkcie fundamentalnym, w tym punkcie, po przekroczeniu którego już tak naprawdę dana osoba przekształca się w człowieka myślącego w sensie technicznym, a nie w sensie decyzyjnym o samobójstwie. Projekt zakładał opracowanie kampanii edukacyjnej. Jakie działania mogą być realnie podejmowane, aby zwiększać świadomość tego problemu i zjawiska oraz pomagać w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym? I czy edukacja na ten temat powinna zaczynać się już w szkołach? Ale mam tutaj na myśli nie tylko edukację dzieci i młodzieży, ale też osób, które pracują z dziećmi, z młodzieżą, w codziennej praktyce zawodowej z nimi się spotykają w różnych obszarach, o których Pan już dzisiaj To wspominał. jest bardzo złożony problem, dlatego bardzo koniecznym były badania i w ogóle jest projekt suicydologiczny, który został zrealizowany pod egidą ministra nauki przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, dlatego że oczywiście znaczący inni, jakimi są rodzice, to jest podstawowa kategoria, nie tylko społeczna, kategoria bliskości, która jest decydująca tutaj, jeżeli chodzi o uprzednie działania w zakresie i rozpoznawalności, ale też i powstrzymania aktów samobójczych. Natomiast istnieją oczywiście grupy środowiskowo-zawodowe, które z racji interakcji, relacji, odpowiedzialności tej opiekuńczej, dydaktycznej, odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności zdrowotnej są w większym stopniu predestynowane do tego, aby jeszcze w sposób bardziej empatyczny, wrażliwy, ale oparty na kompetencjach i oczywiście umiejętności posiadać i wiedzę, i jednocześnie określone doświadczenie pozwalające reagować w sposób zasadny w sytuacjach granicznych, w sytuacjach właśnie tych fundamentalnych, w tym punkcie, po przejściu którego już nie mówimy o decyzyjności, bo ta decyzja została podjęta, ale o rozpatrywaniu technicznym przez osobę, która pragnie jednak już i przedsięwzięła tą decyzję o tym, aby popełnić samobójstwo albo dokonać zamachu samobójczego owego aktu. Natomiast tutaj tak naprawdę mówiąc o edukacji i o kampaniach edukacyjnych, oczywiście nie zuniwersalizowanych, ale dedykowanych do poszczególnych grup i środowisk, musimy naprawdę szeroko na to spojrzeć. Ja podam tutaj bardzo konkretny obszar, który też jest wynikiem badań, które zrealizowano w ramach projektu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Istnieje jednak bardzo znacząca korelacja pomiędzy aktywnością w mediach społecznościowych a dobrostanem psychicznym i w ogóle samobójstwami, mówiąc ogólnie. Mamy do czynienia z wielością badań psychologicznych w tym zakresie. To są badania na przykład Orbena i Przybylskiego z 2019 roku, które mówią nam, że powyżej 5 godzin dziennie użytkowanie internetu, funkcjonowanie w mediach, także społecznościowych, co jest sytuacją, wydaje się, ekstremalną, rzeczywiście zwiększa prawdopodobieństwo i niskiej samooceny, i niepokoju, i lęku społecznego, a w konsekwencji także i depresji, i samobójstwa. Jeżeli chodzi o użytkowanie poniżej 3 godzin, 2 godzin, mówimy o sytuacji umiarkowanej, w której nie zauważamy, żeby to miało jakikolwiek negatywny wpływ. Ale dostrzeżmy, że istnieje to różnica między takimi badaniami deklaratywnymi, a badaniami za pomocą trackerów ekranowych. Przy badaniu fizycznym, jak to często w socjologii mówimy, faktycznego funkcjonowania w internecie, to dostrzegamy, że już o 13% zwiększa się prawdopodobieństwo depresji osób, które powyżej 3 godzin dziennie użytkują internet. A jeżeli teraz jeszcze sobie sięgniemy do badań NASK-u z 2023 roku dotyczących zbiorowości polskiej młodzieży, to my mamy wiedzę z tego badania bardzo rzetelnego, bardzo miarodajnego, że w Polsce w dni powszednie
młodzi ludzie w wieku między 14 a 24 rokiem życia średnio w internecie są zaangażowani na różnych oczywiście polach, mniej więcej na poziomie 5 godzin 38 minut. A w dni wolne od zajęć szkolnych to nam rośnie ten czasokres zaangażowania do 6 godzin 16 minut. A więc mówimy, że wszystkie te wartości graniczne związane z negatywnym wpływem na dobrostan psychiczny już zostały przekroczone w Polsce. A więc tutaj mówiąc o edukacji, o kampaniach edukacyjnych, to musimy spojrzeć zatem bardzo szeroko na wszystkich zaangażowanych w te kampanie, a nawet podlegających tej edukacji. De facto wszyscy jako odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie, ludzie jesteśmy nie tylko jako rodzice, nie tylko jako przedstawiciele zawodów zaufania, nie tylko jako ci, którzy mają zwiększony poziom interakcji pomiędzy, z racji wykonywanego zawodu, z młodymi ludźmi. Powinniśmy być zaangażowani w ten proces czujności, w ten proces empatii, obserwacji, pewnej wrażliwości społecznej. Wszyscy powinniśmy mieć umiejętności nieomal jak te, które są związane z pierwszą pomocą przedmedyczną, aby potrafić rozpoznawać symptomy presuicidologiczne i wśród bliskich, ale także i wśród tych, którzy znajdują się w naszym bezpośrednim otoczeniu. I chyba tego też ta kampania powinna dotyczyć, bowiem zbiorowość młodych ludzi, młodzi ludzie, w sensie socjologicznym to nie jest bowiem grupa społeczna, tylko to jest zbiorowość, ze względu na coraz większy poziom funkcjonowania w świecie netsfery, jest coraz bardziej zagrożona w zakresie właśnie budowania wizerunku siebie, jaźni odzwierciedlonej. Jeżeli mówimy, że ponad 44% młodych ludzi w badaniach deklaratywnych NASK-u twierdzi, że spotkała się z cyberprzemocą. Jeżeli mówimy, że ponad 78% młodych ludzi, którzy funkcjonują w internecie, a właściwie część ich życia została transferowana w sensie na przykład relacji społecznych do netsfery, do internetu, no to te 78% młodych ludzi twierdzi, że w ich otoczeniu jak najbardziej spotkała się z sytuacją ośmieszania, szkalowania, z sytuacją, w ramach której ja idealne osób, albo bliskich, albo przypadkowych, było nadwyrężane właśnie w świecie pozornej anonimowości w internecie. No to mówimy teraz znowu o jeszcze pogłębianiu się tego zjawiska anomii społecznej, bo tutaj mówimy już nie tylko o braku norm i reguł, albo o płynności tych norm i reguł społecznych. W świecie, w internecie one niejako są zawieszone. To jest alternatywny świat, który ma coraz większy wpływ na realne życie. A jeśli chodzi o tą aktywność dzieci i młodzieży w internecie i dane, o których Pan mówi, to jest aktywność taka realna, że oni wrzucają zdjęcia, komentują, angażują się w różnych forach, grupach, czy raczej to jest takie bierne i tylko odbieranie tego, co inni o mnie mówią? Mówimy o pasywnym uczestnictwie w internecie. Proszę dostrzec, że pasywne scrollowanie tylko zdjęć na przykład w internecie, jak badania wykazują, ma bardzo konkretny i bezpośredni wpływ na przykład na wizerunek siebie samego, zwłaszcza wśród dziewcząt. Badania Kwiatkowskiej i Kowalskiej na przykład wskazują, że przemoc i agresja w internecie jest czynnikiem bardziej dalekosiężnym, jeżeli chodzi o wpływ na próby samobójcze, niż przemoc realna w grupie rówieśniczej.
Rozmawialiśmy już trochę o skali problemu samobójstw i o społecznych mechanizmach, które mogą sprzyjać kryzysom psychicznym. I to nie tylko media społecznościowe oddziałują bezpośrednio na ten stan, ale także myślę o przemianach, redefinicjach rodziny, ról społecznych, ale też tożsamości płciowej. Czy te nowe sposoby myślenia, nowe wzorce, które też niejako przez media społecznościowe są pokazywane, czy one ułatwiają, czy utrudniają odbiór rzeczywistości i wpływają też na próby samobójcze? Oczywiście społeczeństwo w stosunku do społeczeństwa bardziej tradycyjnego zmieniło się już radykalnie. Mamy do czynienia z innym bytem opisywanym przez socjologów, kulturoznawców, antropologów i innych badaczy społeczeństwa i kultury. Mówimy o zaniku agent socjalizacji pierwotnej. Rodzina przestała już pełnić też funkcję takiej agendy socjalizacji, czyli nabywania wartości, norm, wzorców społeczno-kulturowych. Zastąpiły ją inne agendy. No także religia przestała pełnić już tę funkcję, oczywiście. Jeżeli jeszcze 30-40 lat temu do podstawowych agent socjalizacji zaliczano rodzinę, kościół, szkołę, grupy rówieśnicze, to teraz możemy powiedzieć, że media stały się główną agendą socjalizacji, bo to media rzeczywiście mają największy wpływ współczesny na uformowanie się tożsamości i zbiorowych, i indywidualnych, także tych jednostkowych. A więc mamy po prostu do czynienia ze zmianą społeczno-kulturową, ogromną, rewolucyjną, totalną, moglibyśmy rzec. Oczywiście, że to ma wpływ na to, jak rozwijają się młodzi ludzie, jak w ogóle funkcjonuje zbiorowość młodzieży w świecie współczesnym. Z jednej strony mamy do czynienia ze społeczeństwem sytości, jak to często nazywamy, ze społeczeństwem konsumpcyjnym. Mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy już na poziomie bazowym osiągają wyższy status społeczno-ekonomiczny niż ich rodzice na przykład, albo starsze rodzeństwo. Innymi słowy, nie mają takiej presji społeczno-ekonomicznej, związanej na przykład z funkcjonowaniem na rynku pracy. I to te nowe pokolenia, oczywiście na różny sposób nazywamy, alfa, milenialsi wcześniej, alfa, zetka i tak dalej. Natomiast też z drugiej strony mamy do czynienia ze społeczeństwem i kulturą, która jest w większym stopniu opresywna niż kiedyś. Proszę dostrzec, że ta opresja bazuje w większym stopniu na przemocy symbolicznej. Przemoc symboliczna to jest zjawisko przemocy bardziej tragiczne w swoich skutkach niż przemoc o charakterze agresywnym i fizycznym. Jest to przemoc, której źródła tkwią w ośmieszaniu w grupach rówieśniczych, w wykluczaniu, nawet z grup o charakterze wirtualnym, internetowym. Te więzi tam są jak najbardziej realne, a nie wirtualne. Właśnie też chciałam zapytać o manosferę czy red pill, jako te zjawiska, które wpływają destrukcyjnie na postrzeganie siebie nawzajem. Oczywiście, że tak, mamy do czynienia z sytuacjami, w których grupami odniesienia stają się już influencerzy, stają się grupy młodych ludzi w internecie, grupy pasji, grupy hobbystyczne, mniej lub bardziej przypadkowe, ale te odrzucenia, te wykluczenia są nie mniej realne, a nawet bardziej realne niż wykluczenia z grup fizycznie istniejących, grup społecznych. A więc mamy do czynienia ze społeczeństwem, które z jednej strony tworzy na przykład wyidealizowane wzorce piękna, które tworzy nieosiągalne wzorce sukcesu i życia i rozwoju swojej biografii. Indywidualnej oczywiście. Mamy do czynienia ze społeczeństwem, które wywiera ogromną presję na styl życia i style życia. Związane od podróży poprzez doświadczenia. Mamy do czynienia ze społeczeństwem, które tak pięknie
hinduska socjolog Gita Mehta nazwała społeczeństwem karmakoli. To jest połączenie Coca-Coli, czyli konsumpcjonizmu, od karman hinduskiego oczywiście. Czyli mamy do czynienia ze społeczeństwem, w którym ta sfera duchowości, ta sfera myślenia metafizycznego, refleksyjnego została przekształcona w znaczącym stopniu w konsumpcjonizm na przykład, gdzie istnieje presja nieustannych doświadczeń i zmiany tych doświadczeń. Nie? Niektórzy nawet socjologowie używają takiego sformułowania społeczeństwo hipermarketu. Że sobie jak do hipermarketu wchodzimy, tam są różne produkty różnych marek i możemy sobie je wybierać w sposób dowolny, w sposób nader przypadkowy. I tak jest zbudowana obecnie tożsamość. To nie jest już solidny budynek dający nam wsparcie i opór w sytuacjach, które są sytuacjami, umówmy się, naturalnymi. Sytuacje nadmiernego stresu, sytuacje graniczne, doświadczenie śmierci, doświadczenie terminalnej choroby, doświadczenie trudów społecznych związanych z budowaniem swoich relacji z innymi. Są to sytuacje naturalne. Ale jeżeli mieliśmy w konwencjonalnym społeczeństwie tak zwanym trwałe agendy socjalizacji i mieliśmy ten cały proces budowania siebie samego, ten cały procesy budowania osobowości społecznej, także oczywiście psychologicznej, bardziej ustabilizowane, w większym stopniu też i kontrolowalne przez rodziny i inne agendy socjalizacji, to ten odpór dla społeczno-kulturowych działań opresyjnych był jednak większy. Obecnie staliśmy się nadmiernie wrażliwi, bo to też jest społeczeństwo i kultura tworzą dla nas wzorce, nie boję się tego powiedzieć, nadmiernej wrażliwości. Tak, można także, jak i we wszystkim, przekroczyć granicę bezpieczeństwa, także w zakresie empatii i wrażliwości. Mówimy o społeczeństwie skrajnych indywidualistów, ludzi, którzy są skoncentrowani, skupieni na sobie samych na przykład przede wszystkim, tak? Ale to też prowadzi ta wysoka autorefleksja do nadwrażliwości, ale też i do tego, że w większym stopniu różnego typu negatywne procesy i zjawiska społeczno-kulturowe oddziałują na nas, tak? W większym stopniu są tymi igłami, tymi szpadami, które wbijają się w nas samych i które sprawiają, że przybieramy postawę eskapistyczną. Boimy się tego społeczeństwa, boimy się tych środowisk i grup społecznych. Jesteśmy ucieczkowi w większym stopniu, a nie i defensywni, a nie ofensywni. Nie chcemy i młodzi ludzie nie chcą na przykład częściej stawiać czoła tym wyzwaniom, tylko zwijają się w kłębek i się izolują. Ale to jest właśnie też i konsekwencja tych zmian społecznych i tego, że przede wszystkim jest to też konsekwencja tych zmian społeczno-kulturowych i tego, że obecnie formatowany i formowany jest po prostu, nie powiem, że inny gatunek człowieka, ale całkowicie inny, odmienny typ osobowości, który z jednej strony oczekuje tego wsparcia w takich stabilnych grupach referencji, grupach odniesienia, a z drugiej strony nie dysponuje tymi grupami odniesienia. Albo one mają charakter skrajnie ulotny, albo są po prostu złudne. Jeżeli mówimy, że dla młodych ludzi autorytetami w znaczący sposób są influencerzy, tak? Osoby, które budują świat sztuczny, świat Mai, jak mówią Hindusi, łudy, świat, który jest konstruktem. Niewiele ma w tym realności, a jednocześnie oni oddziałują, już nie mówię o streamerach, mówię o influencerach, którzy przecież prowadzą to jako działalność o charakterze komercyjnym. Mają ogromny wpływ, ogromne zasięgi młodych ludzi, którzy traktują ich jako
jako guru, traktują ich jako właśnie punkt odniesienia także w sytuacjach kryzysowych. Albo nawet jeżeli nie w sytuacjach kryzysowych, to traktują ich jako wzorce. No tak, ale z E, jednej strony tak sobie myślę, że żyjemy w czasach, w których mamy bardzo duże możliwości. Możemy korzystać z globalnych zasobów wiedzy, możemy wiedzieć, co się dzieje w różnych częściach świata, też dzięki dostępowi do internetu. Możemy dowolnie kształtować swoją tożsamość, interesować się rzeczami tak naprawdę dostępnymi w różnych częściach świata. Jeżeli mogę zadać pytanie, a jak my jak czujemy się w sytuacji nadmiernego wyboru? No właśnie, to też chciałam o to zapytać, że mi osobiście ten nadmierny wybór szkodzi. Jak mam za dużo opcji do wyboru, czuję się zagubiona, nie wiem, jaką podjąć decyzję i też pytam innych, co wybrać, w którym kierunku iść, chociażby, nie wiem, przy wyborze kierunku studiów, czy dodatkowych form zainteresowań, jak spędzać wolny czas po pracy. Zgadza się, ale dostrzeżmy. Czymś fenomenalnym jest korzystanie z tego repozytorium wiedzy, jakim jest internet. Rzeczywiście żyjemy wszyscy w globalnej wiosce. Możemy sprawdzić w czasie rzeczywistym poprzez kamerkę, co się dzieje nad wodospadem Niagara obecnie. Natomiast czy za tym dostępem do wiedzy niespożytej, nieograniczonej, rzeczywiście idzie zwiększony rozwój człowieka. Mam tu na myśli rozwój w sensie antropologicznym, czyli nie tylko psychologiczny, ale w ogóle rozwój człowieka, rozwój osobowości w sensie też metafizycznym być może, w sensie także i zwiększonej wiedzy o tym świecie, który nas otacza. Odpowiedź brzmi nie i też nie boję się takiej radykalnej odpowiedzi udzielić, ponieważ jeżeli dysponujemy badaniami, które wskazują, że w świecie wyboru zawsze działa jednak to, co nazywamy ekonomią myślenia. Ludzie świadomie samozawężają swoje wybory, bo funkcjonowanie w świecie nieograniczonych wyborów jest najzwyczajniej bolesne, trudne, kłopotliwe, prowadzi do trudu wyboru i do tego, że my nieustannie jesteśmy betwixt, pomiędzy, a nie dokreślamy się, nie dokonujemy tego wyboru. Pani redaktor powiedziała o fenomenalnej sytuacji, w której rzeczywiście, skoro jest tak wiele różnego typu możliwości, musimy sięgnąć do tych, którzy pozwolą nam tego wyboru dokonać, Tak, bo mają na przykład uproszczą nam większą tą wiedzę. ścieżkę. No to są także influencerzy, uproszczą nam tą ścieżkę. No także, ale czy to nie jest kolejna niewola, której się oddajemy? Bo w tym momencie musimy zaufać określonym osobom, stronom internetowym, instytucjom, które funkcjonują na przykład w internecie, a na kanwie czego możemy traktować się jako grupę odniesienia, jako grupę, bądź ludzi, którym możemy udzielić tego swojego zaufania. Tu pewnie wchodzą te mechanizmy porównywania się albo pójścia za tłumem, żeby być też częścią jakiejś grupy. A oczywiście, że pragniemy tego. Chcemy być jak najbardziej częścią grupy. Mój Boże, to czynienie z ludźmi. No, w socjologii bycie uspołecznionym, uspołecznianie się, socjalizacja oczywiście, inkulturacja to są te elementy, które czynią z nas pełnoprawne jednostki, podmioty ludzkie. Tak? Natomiast proszę dostrzec, że w świecie wyboru, w świecie, w którym realne autorytety, które jednak kiedyś, aby zostać autorytetem, wymagano dosyć wiele od tego autorytetu, czyli osoby odniesienia albo grupy odniesienia. Współcześnie wydaje się, że autorytetem można zostać w sposób dosyć banalny i trywialny. Przecież obdarzamy autorytetem instytucje albo ludzi, którzy niekoniecznie muszą być realni. Mamy do czynienia z przypadkami, w ramach których sztuczna inteligencja, czy wytwory sztucznej inteligencji, albo wytwory, które są całkowicie konstruktami medialnymi, konstruktami komercyjnymi,
stają się substytutami autorytetów, odpowiadając na bardzo trudne pytania. Ja w ogóle mam wrażenie, że wielu młodych ludzi znajduje się w sytuacji człowieka, który oddaje się takim, jak to ładnie Louis Kozer mówił, instytucjom żarłocznym, czyli sektom. Że w sensie trochę to jest takie oddanie nie tylko w obszarze jednej z naszych ról społecznych, czyli oddanie całkowite, w całości naszej osobowości. Że ktoś, jeżeli posiada wiedzę, na przykład związaną z naszą pasją, no to zaczynamy obdarzać go w tym naszym poszukiwaniu, takim wręcz notorycznym, kompulsywnym poszukiwaniu w tym społeczeństwie różnorodności, społeczeństwie zdynamizowanym, braku stabilności, próbujemy znaleźć jednak jakiś axis mundi, jakiś fundament, coś stałego. I tak się wszczepiamy w ten pozorny częstokroć autorytet, że obdarzamy go niczym guru właśnie sekty, nadmiernym zaufaniem. A więc nadmierny wybór, nieograniczony wybór bez kryteriów wyboru, mało tego, wybór bez uformowania takiej osobowości, która ma zdolności pojmowania krytycznego, ma zdolności odrzucania określonego typu elementów albo wątpienia, albo niewiary, jest czymś bardzo uciążliwym i nie jest to sensotwórcze. To wręcz prowadzi do poczucia, jeszcze raz podkreślam, płynności osobowości. To jest coś, co pięknie Zygmunt Bauman określił swego czasu o tych tożsamościach i ich zmianie, że człowiek obecnie traktuje tożsamości jak koszule, które może nieustannie zdzierać i zakładać nowe. Nie? W świecie ustabilizowanym, w świecie bardziej realnym, jednak tożsamości była tożsamością nabytą, ale tożsamością, która była też takim puklerzem wobec różnego typu zmian i zagrożeń. Obecnie naprawdę młodzi ludzie znajdują się w sytuacji totalnego wyboru. Ja bym powiedział, że mamy do czynienia z totalizmem wyboru wręcz. Totalitaryzmem wyboru może nawet, tak? A jednocześnie, ja podkreślam, to jest konsekwencja tego, że społeczeństwo jest bardziej obecnie opresyjne i kultura jest bardziej opresyjna względem tych młodych ludzi. Bo coraz większe oczekiwania są wobec nich stawiane. Kultura większe oczekiwania względem mody stawia, względem wizerunku. Ale też osiągania, sukcesu. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mało tego, względem po prostu stylu i styli życia, które już nie można być szczęśliwym przy zbudowaniu swojej realnej komórki społecznej, jaką jest małżeństwo, rodzina i religia. Teraz mówi się o czymś, że trzeba więcej. Bycie szczęśliwym to podróżowanie po całym świecie. Bycie szczęśliwym to nurkowanie, a potem jeszcze skok na bungee i skok ze spadochronem z Chomolungmy. I jeszcze musisz być w tym wszystkim doskonały. I to cały czas wzrasta. Ta poprzeczka jest coraz wyższa. W pewnym czasie, jeżeli mamy poczucie, że to jest po prostu nierealne do osiągnięcia, a jednocześnie obserwujemy w mediach społecznościowych, wśród znajomych albo wśród tych właśnie, których obdarzamy autorytetami, że im się jakoś udaje, oni to czynią, prawda? No tak, bo my na Facebooku, na Xie, czy na różnego typu mediach społecznościowych, Instagramie, TikToku wskazujemy nie, proszę Państwa, momenty naszego cierpienia, my wskazujemy te momenty, w których my się chwalimy, chlubimy, którymi chcemy innych czasami wręcz zaszczuć, prawda? Tym, jacy wspaniali jesteśmy i jak nam się powodzi, tak? A więc jeżeli żyjemy w świecie tych mitów i obserwujemy i skrolując nawet sobie te elementy, widzimy, wow, on tutaj niedawno był w Dubaju, a teraz jest w Bari. Niedawno nurkował, niedawno skończył Olgę Tokarczuk czytać, prawda? Skończył 3 studia podyplomowe, o czym poinformował wszystkich poprzez zdjęcie dyplomu w mediach społecznościowych, tak?
ma wspaniałe dzieci, razem ubierają choinkę, to jest pokazane na zdjęciach, prawda? Zna tylu fenomenalnych osób, on jest kimś, jemu się udało, dlaczego mi się nie udało, dlaczego ja żyję w pustej codzienności. Dlaczego mnie przybija powszedniość i nie potrafię przekroczyć tej bańki powszedniości i być nim, a chciałbym być. Jestem gorszy. I z jednej strony ze świata realnego uciekliśmy do online'u, który nas teraz przytłacza. I co dalej jest? Uzależnienia? Myśli autodestrukcyjne? Między innymi tak, oczywiście jeszcze raz podkreślmy, ja nie chcę w czambu krytykować internetu. Internet też Oczywiście. jest dobrodziejstwem współczesności. Bo te Ale działania jak mogą wszystko- też być dla kogoś inspirujące. Oczywiście, Więc... że tak, ale też jako dobrodziejstwo współczesności jest też miejscem, w którym dzieją się rzeczy tragiczne, na co oczu zamykać nie można. I ci ludzie, dla których czymś naturalnym jest świat internetu, dla mnie świat internetu jest jeszcze światem nabytym. Ja nie wychowałem się i nie wychowywałem się z komórką w ręku. No, badania socjologiczne w Polsce wskazują, że pierwszy niezależny telefon dziecko dostaje mniej więcej na poziomie 7 lat i 9 miesięcy, a więc to jest bardzo wcześnie, proszę zobaczyć. To trudno mówić o ukonstytuowaniu się jakichś zrębów osobowości, o swojego ja, siebie samego, jakiejkolwiek struktury osobowości. I teraz ta komórka, ten telefon też staje się źródłem kontaktu ze światem, nabywania świata, inkulturacji, socjalizacji pełnej. Zwłaszcza gdy niedowładne są tradycyjne agendy socjalizacji. A więc znajdujemy się w sytuacji, w której przejście bardzo wielu naszych aktywności społecznych do internetu, także tych bardzo podstawowych związanych z nawiązywaniem relacji międzyludzkich, budowaniem interakcji społecznych, rozwojem de facto społecznym, prowadzi do tego, że internet stał się też i przestrzenią bardzo wielu zagrożeń. I tak, i rzeczywiście nadmierne funkcjonowanie w internecie, co jednak jest znamionem eskapizmu społecznego względem realności, może prowadzić do ukonstytuowania się takiej wizji świata, rzeczywistości, a przede wszystkim siebie samego, która po prostu jest nieprawdziwa, która jest mitomańska, która też jest nieprawdziwa także w tym sensie negatywnym, bo jeżeli w socjologii jest takie piękne sformułowanie jaźni odzwierciedlonej, jaźń odzwierciedlona, czyli to jaźń odzwierciedlona mówi nam o tym, że traktujemy siebie samego i budujemy siebie samego, przeglądając się w lustrze społecznych oczekiwań. Tutaj teraz to lustro społecznych oczekiwań w znaczący sposób przyniosło się do netsfer. I to jest dla nas główny punkt odniesienia referencji siebie samych też. To jest lustro, w którym się przyglądamy codziennie od najmłodszych lat i które nas konstytuuje, formuje w dobrym i w złym. A więc jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie poprzez internet doświadczają przemocy na różny sposób. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której sexting, czyli przesyłanie nagich zdjęć poprzez telefon komórkowy staje się już dla ponad 60% młodych ludzi czymś, czym się zetknęli. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której po drugiej stronie nie wiemy, kim jest nasz interlokutor, czy ma rzeczywiście 11 lat, a może ma 32 i nazywa się Janusz. Jeżeli znajdujemy się w sytuacji, w której wzorce funkcjonowania w życiu społecznym nie są wzorcami wypracowanymi w rodzinie, mało tego, nie uczymy się nawet ról społecznych, ról rodzinnych bezpośrednio w tym środowisku podstawowym, jakim jest rodzina, tylko wzorotwórczy staje się internet, no to chyba możemy mówić jednak o zagrożeniach, bowiem kumulując się to wszystko, nie wszystko z osobna, tylko kumulując się właśnie na zasadzie koniunkcji tych wszystkich czynników, może prowadzić do sytuacji, w której delikatnie rzecz ujmując, dobrostan społeczny, psychologiczny nam nie towarzyszy. Mamy nadmierne oczekiwania względem siebie.
Mamy sytuację, w której pojawia się lęk społeczny. Nie mówię o agorafobii, mówię o lęku społecznym, bo umówmy się, że relacje w internecie zawiązywane są innymi relacjami w świecie rzeczywistym, gdzie mamy do czynienia ze spotkaniem face to face, z zapachem, z widokiem, z ruchem, mikrogestami itd. Mamy do czynienia z sytuacją, w której izolujemy się społecznie. Proszę dostrzec, że przykładem tego, także i związanym z badaniami Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, jest absolutnie to, co daje się zauważyć w statystyce publicznej, ale także i nasi badani na to wskazywali, a mianowicie wzrost zachowań związanych z samobójstwami, ale z depresją, z niską samooceną, z problemami w relacjach międzyludzkich w związku z pandemią COVID-19, z izolacją społeczną z tym związaną, a głównie z tymi skokami, z tą sinusoidą, zmiany trybu na przykład nauczania. Ja sam jako pracownik akademicki od 18 lat po raz pierwszy miałem do czynienia z biografiami ludzi, moich seminarzystów, którzy mi na przykład na pół roku znikli po pandemii albo w trakcie jeszcze pandemii. Potem się pojawiali z dokumentem wskazującym głęboką depresję, potwierdzającym głęboką depresję. Pierwszy raz od 18 lat miałem do czynienia z tego typu sytuacjami. Rzeczywiście badania zresztą wykazały, że ten wielki pik samobójstw, zachowań samobójczych wśród młodych ludzi też nie nastąpił wskutek pandemii 19, oczywiście nie wirusa COVID, tylko wskutek tego, co społecznie się zadziało. Bo bardzo wiele naszych aktywności w pewnym czasie, to nawet miało charakter dominujący, przeniesiona została całkowicie do sfery internetu. Zwirtualizowała się. Czy zjawisko hikikomori, czyli takiego całkowitego wycofania się z życia społecznego na rzecz wejścia do świata wirtualnego, czy to zjawisko występuje w Polsce i w jakiej skali? Nie posiadam wiedzy na ten temat. Nasze badania nie dotyczyły tego obszaru tematycznego. Wydaje mi się, że to ma jednak charakter w Polsce incydentalny. Sądzę, że to jest jednak też skądinąd. Znalazłbym tutaj pewne czynniki kulturowe. Zjawisko charakterystyczne dla krajów azjatyckich. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, wydaje mi się, że to są sytuacje skrajne, jednak pojedyncze i już świadczące o bardzo poważnych zaburzeniach psychicznych też. A więc to, jeszcze raz podkreślam, nie mówmy nawet o skrajnościach. Właśnie chodzi o to, że problemem młodych ludzi, którzy decydują się na ten akt finalny, jakim jest próba samobójcza, jest to, że żyjemy niejako w takiej cyfrowej loży samobójców. To też jest zjawisko ciekawe, dosyć dobrze opisane w literaturze przedmiotu. Te cyfrowe loże samobójców to jest de facto internet, grupy wsparcia, grupy, które jednak koncentrują się w tym świecie nadwrażliwości na cierpieniu i na zrozumieniu tego cierpienia, jednocześnie je deifikując, a nie udzielając realnego wsparcia, wyjścia z tragicznych sytuacji. Jeszcze tak wracając do kwestii tego, że mamy nadmierne oczekiwania względem siebie, przyglądamy się w tym lustrze społecznym, mamy też do czynienia ze zjawiskiem przepracowania, tak zwanego burnoutu, ale dotyczy ono coraz młodszych środowisk. Tak, rzeczywiście jako społeczeństwo Polacy są bardzo pracowitym społeczeństwem. Chciałem zauważyć, że we wszystkich komparatystycznych, porównawczych rankingach Polacy należą do społeczeństw bardzo pracujących, długotrwale, rzekłbym, pracujących. Natomiast w zbiorowościach młodzieży raczej
dostrzegamy odwrotną sytuację. Proszę zauważyć, że to, co się zarzuca pokoleniu alfa, pokoleniu zetek, to, że inaczej podchodzą do życia zawodowego. Z informacji od specjalistów z zakresu human resource możemy się dowiedzieć, że są to osoby, które szukają w większym stopniu zatrudnienia elastycznego, hybrydowego, że chcą mieć większą kontrolę nad swoją pracą, że chcą mieć też czas właśnie na to doświadczanie. Tutaj mamy do czynienia z presją doświadczeń, że praca jest kłopotem w realizacji presji nieustannych doświadczeń. A więc pragną także i mieć czas na to, no bo przez to budują wizję siebie samych, prawda? Znów wracamy do tej presji społecznej, do tego, żeby nieustannie eksplorować świat, a nie tylko go biernie chłonąć. A więc wydaje się, że samobójstwa wynikające z przepracowania, no to też jest chyba specyfika bardziej społeczeństwa japońskiego, gdzie tam istnieje nazwa własna na tego typu społeczeństwa, może koreańskiego, funkcjonowania w tych totalnych zaibatsu, gdzie całe życie jednak kumuluje się w miejscu pracy, także i rozrywki, i życie rodzinne i tak dalej. W polskiej rzeczywistości, raz jeszcze podkreślę, wydaje się, że jesteśmy bardziej zmęczeni rolami społecznymi i oczekiwaniami, wielością oczekiwań, presją. Młodzi ludzie tym wydają się być zmęczeni, bo naprawdę oczekiwania względem ludzi wzrosły niepomiernie. I ci, którzy chcą się z tego wykluczyć, no to tak jakby się wykluczyli z życia społecznego. No, zadam proste pytanie, czy świadomie byśmy zdecydowali się na śmierć społeczną? No pewnie nie. Czyli zawężenie się familiarystyczne tylko do grupy rodziny? No nie, bo rodzina też by nas postrzegała wtedy negatywnie. O ten, któremu się nie udało. No, ma mało znajomych, nie uczestniczy w tak wielu grupach, inni tutaj, prawda? Proszę zobaczyć, i rozwijają się, studiują, i mają dobrą pracę, i podróżują, i mają drugą żonę, albo trzecią, albo męża drugiego, trzeciego, i tyle dzieci, i w ogóle życie dla nich jest wyzwaniem i podejmują, i chwytają tego byka za rogi, nie? Mają, co też jest znowu jeszcze jedną z tajemnic, życie niczym w filmie, nie? Niczym w serialu. Notabene są bardzo ciekawe badania w Polsce dotyczące seriali i okazuje się, że z nielicznymi wyjątkami seriale, które robimy, które wśród młodych ludzi cieszą się powodzeniem, to są seriale, które przedstawiają wyższą klasę średnią. Funkcjonowanie wyższej klasy średniej. W sensie statutowo-ekonomicznym. A więc one są, podkreślam, punktem odniesienia, nie? Bo poprzez seriale, filmy też reprodukuje się klasa społeczna. A więc to też tworzy taką presję znowu doskonałości i presję idealności i presję takich wyzwań związanych z tym, że ja muszę nieustannie uczestniczyć w klubingu, że muszę nieustannie rozwijać się i mieć dowody tego rozwoju, zwłaszcza takie, które mogę wyrzucić do mediów społecznościowych. To na zakończenie naszej rozmowy chciałabym jeszcze zapytać, czy i w jaki sposób instytucje społeczne, chociażby uczelnie, mogą pomagać młodzieży i młodym dorosłym w zmieniającym się świecie? Wydaje mi się, że uczelnie akurat podjęły już tego typu wyzwania. W wielu uczelniach funkcjonują takie instytucje jak BON-y, Biura Obsługi Osób Niepełnosprawnych, które oferują o wiele szerszy aspekt wsparcia niż tylko dedykowany dla osób, które mają wskazania wynikające z bycia osobami z niepełnosprawnością lub osobami z zaburzeniami psychologicznymi. Oferują na przykład taką bieżącą pomoc psychologiczną dla studentów, także dla pracowników skądinąd. I to wydaje się mi, że już jest w większości, jeżeli nie we wszystkich uczelniach w Polsce. Tego typu bądź analogiczne instytucje.
Na ile one są efektywne, należałoby to zewaluować, ale przypuszczam, że taka ewaluacja jeszcze nie została przeprowadzona, ale sam fakt, że istnieje w przestrzeni uczelnianej miejsce, gdzie młodzi ludzie w sytuacji granicznej, krytycznej mogą się udać do kompetentnej pomocy psychologicznej, nie płacąc zań, to jest ważne. Druga rzecz, instytucje inne niż uczelnie. No to mamy cały szereg instytucji, głównie instytucji edukacyjnych, opiekuńczych, także pedagogicznych, które jednak są niedofinansowane. Ale to niedofinansowanie niestety także dotyczy i tego, że nie ma środków na psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych częstokroć, albo na dobre, podkreślam, dobre szkolenia i kursy dedykowane na przykład dla nauczycieli, pedagogów, właśnie z zakresu kompetencji związanych z taką pierwszą pomocą dla osób w kryzysie albo z rozpoznawaniem tych symptomów presuicydologicznych. Natomiast mówiąc o instytucjach, to musimy mówić o tym, że te instytucje przede wszystkim powinny mieć jakąś strategię, chociażby wypracowaną na kanwie badania Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, bo to jest badanie, podkreślam, unikalne, unikatowe, oryginalne, badanie wielowątkowe, badanie, które dotyczy nie tylko tych grup środowiskowo-zawodowych, ale w samym raporcie, który jest dostępny, upubliczniony w ramach polityki otwartości, dostrzegą Państwo także i niesamowitą syntezę istniejących w ogóle i zrealizowanych badań, także i tych antropologiczno-socjologicznych, nie tylko psychologicznych. A więc potrzebna jest strategia, która dostarczałaby bardzo konkretnych rozwiązań dla zróżnicowanych instytucji, ale też i wskazywałaby im, jak mogą kooperować ze sobą. Mało tego, bardzo koniecznym jest jednak prowadzenie właściwej edukacji. Ja wiem, że my na tą edukację, na tą dydaktykę zrzucamy całą winę, na rodziny także. Cokolwiek by się nie stało i w zakresie wskaźników przestępczości i wielu innych, ale nikt nie wymyślił nic bardziej skutecznego w zakresie edukacji niż rodzina. I należy pamiętać, i to rodzice powinni również pamiętać, że szkoła nie wychowuje, tylko szkoła edukuje, a wychowaniem zajmują się głównie i powinny zajmować się rodziny. Również w rodzinach, w ogóle rola rodzica trudna, teraz jeszcze bardziej trudniejsza, mówię to jako ojciec, też jest rolą, która powinna uzyskać konkretne wsparcie, także wzorotwórcze. Mam wrażenie, że ta rola rodzica, świadomie przez rodziców, którzy pracują, przez rodziców, którzy równie doświadczają, przez rodziców, którzy muszą mieć czas na swoje zainteresowania, także oglądanie różnego typu filmów w streamingu, świadomie jest dezawolowana. A jest rolą bardzo odpowiedzialną i rolą konieczną i rolą, której państwo nie zastąpi. Jest instytucją też. A więc myślenie w sensie systemowym, myślenie w sensie uporządkowanym, metodycznym, strategicznym, myślenie w kategoriach integracji tych instytucji, od instytucji rodziny przez instytucje edukacyjne, także religijne, także instytucje zdrowotne, także i media. No, podkreślam, żyjemy w świecie, w którym dostęp do przemocy to przeraziłby Alberta Bandurę, takie klasyczne badania dotyczące agresji. Jak agresja w telewizji, w filmach ma wpływ na rozwój młodych dzieci w wieku przedszkolnym, realizował, jak zapewne Państwo wiedzą, Albert Bandura. Robił to już ponad 50 lat temu zapewne, nawet więcej. No obecnie, gdyby badał media współczesne, to byłby przerażony, bo wtedy to, co on uważał za agresję, obecnie jest już normą społeczną. Żyjemy w świecie, gdzie te poprzeczki
związane z przemocą symboliczną, agresją zostały podniesione bardzo, bardzo wysoko. W sensie to stało się elementem codzienności. Na przykład, może Pan przywołać jakiś taki konkretny element z tych badań? O jakich zachowaniach agresywnych mówimy? Mam tutaj na myśli zwykłe badania związane z taką przemocą, związaną z oglądaniem filmów, thrillerów, filmów chociażby, które za czasów Alberta Bandury nie istniały, a więc Blood and Gore, które już świadczą o tym, że ta poprzeczka po prostu została przeniesiona, bo to jest epatowanie nie tylko przemocą i brutalnością, to jest epatowanie naturalnością tej przemocy. Istnieje wiele badań, które pokazują nam na przykład, że media, to często ze swoimi studentami analizujemy w ramach komunikacji społecznej, że media na przykład normatywizują i traktują jako naturalny sposób rozwiązywania problemów przemoc fizyczną i agresję. Na przykład żyjemy w świecie, w którym polityka też stała się w znaczącym stopniu przemocowa. To już są elementy darwinizmu wręcz społecznego. Funkcjonujemy w świecie dynamiki newsów, przekazów medialnych, gdzie, jak również zbadano, liczba informacji negatywnych wielokrotnie przekracza liczbę informacji pozytywnych. Innymi słowy, ci, którzy dokonują preselekcji informacji w ramach zjawiska nazywanego agenda setting, wiedzą, że lepiej sprzedaje się i większe zasięgi czynią informacje negatywne. Także związane z przemocą, agresją, z brutalizacją życia społeczno-kulturowego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której tworzy się poprzez media to, co socjologowie nazywają obraz przerażającego świata. My jeszcze w większym stopniu mamy poczucie, że świat jest miejscem demiurgicznym, negatywnym, złym, którego się powinniśmy lękać. Jesteśmy narażeni wielowątkowo na różne, wieloaspektowo na różne zagrożenia, niż miejscem bezpiecznym, w którym się możemy rozwijać. To też nie pomaga, prawda? W To nie świetle pomaga. przeprowadzonych badań i tych zachowań. To nie pomaga, a więc i wszystko zmierza ku temu, żeby łącznie z rozrywką, która staje się coraz bardziej agresywna, mam tu na myśli gaming, cała sfera gier komputerowych i nie tylko, które po prostu bazują na czystej przemocy, bez jakiegoś kontekstu, nawet pozorów kontekstu uzasadnień. Przemocy objawowej, przemocy nawet niewytłumaczanej, niewytłumaczalnej, niekontekstualizowanej. A więc my naprawdę funkcjonujemy w kulturze przemocy. Ale jest nadzieja, prawda? Po to mają miejsce takie badania, żebyśmy identyfikowali te zjawiska i wychodzili z działaniami naprawczymi. Im więcej mamy samoświadomości, im więcej młodzi ludzie będą w ramach budowania siebie samych świadomi, jakie realne są media, że to jest nie rzeczywistość, tylko świat skonstruowany i że media pragną im sprzedać produkt, jakim jest świat. Im bardziej rodzice będą mieli tą autorefleksję, jakie są zagrożenia płynące z świata internetu, a według badań socjologicznych tylko 53% rodziców wprowadza jakiekolwiek elementy kontroli funkcjonowania dzieci w internecie. To znowu badania NASK-u. Im bardziej, innymi słowy, będziemy mieli rodzaj autorefleksji, samoświadomości, tym bardziej nie będziemy narażeni na takie czynniki, które wzmacniają poczucie lęku społecznego, wzmacniają rozwój wskaźników depresji i wszystkich im towarzyszących zaburzeń, a także i tych najbardziej poważnych konsekwencji, jakimi są akty samobójstwa. Innymi słowy, to jest trochę tak jak
komercjalizacją świata i dóbr i usług. Im w większym stopniu mamy świadomość, że reklamy nie odzwierciedlają świata realnego, tylko pragną nas przekonać do zwiększonej konsumpcji dóbr i usług, tym bardziej jesteśmy bezpieczni przed tą manipulacją i tym wpływem. Im bardziej mamy świadomość, że świat, w którym funkcjonujemy, nasze dzieci funkcjonują, jest konstruktem społecznym, który ma na celu zwiększanie zasięgów, komercjalizację, monetaryzację albo wywieranie wpływu, oddziaływanie, światem manipulacji. Także w tym większym stopniu jesteśmy bardziej bezpieczni w tym sensie, że ten świat tak negatywnie na nas nie oddziałuje, a my nań nie reagujemy w taki sposób, że mamy poczucie niższej wartości, uważamy, że jesteśmy nieudacznikami, nam się w życiu nie udało. Małych klęsk nie przekuwamy w sukcesy i nie mówimy, że to, co nas za niczym, że to, co nas nie zabija, to nas wzmacnia, tylko gloryfikujemy te piętna naszej psychiki i na tej kanwie, na tym fundamencie bólu i cierpień próbujemy budować siebie. A więc w im większym stopniu mamy to takie przekonanie, jesteśmy autorefleksyjni. Nie krytyczni, ale autorefleksyjni. W tym większym stopniu jesteśmy zdolni do dania oporu presjom społecznym, kulturowym i przekuwać tego po prostu na siłę i moc, no, a nie słabości. A o tym, jak małe porażki przekuwać w sukces, co jeszcze znajduje się w raporcie dotyczącym suicydologii i analizy stanu wiedzy oraz kampanii edukacyjnej, dowiedzą się Państwo już w kolejnym odcinku. Moim i Państwa gościem był Pan dr Marcin Zarzecki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję Państwu za cierpliwość.